Gdzie w te? Widzieliście to? Przypieprzyło w linie elektryczne. O, stary! Jest! Ole garbus, chodź tu! Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam się z Wami po chorobie i po tam powiedzmy dłuższej, bo tygodniowej przerwie bez filmu. Jak słyszycie, jeszcze głos mam taki niefajny z tego miejsca. Pozdrawiam panią na sorze, która po prostu mi ten głos zniszczyła i prawie położyła mnie w szpitalu na zapalenie płuc. Całe szczęście nic takiego się nie stało i mogę dzisiaj tutaj być. Tam jest najsławniejszy youtuber polski, niejaki Lewandowski, Robert. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj, ja wiem, może potem powiem, ale to dla mnie jest miejsce szczególne. Ja tutaj kiedyś, nie wiem, 3, 4, 5 lat temu to chodziłem tutaj bardzo namiętnie i bardzo często i bardzo lubiłem tutaj chodzić. Wiem, że tu występują bardzo duże ryby, w dużej ilości. Nie każdy mi w to wierzy, ale to jest prawda. No i dzisiaj przyszliśmy tutaj za okoniem. Jest marzec, to jest woda, powiedzmy, niczyja, prywatna, zwał jak zwał. Nie jest to woda PZW, więc okres ochrony tu nie obchodzi i możemy tu łowić te okonie. Nie ukrywam, że mam też info od Łukasza, dzięki Łukasz, że połowił w weekend kilka fajnych okoni, więc no, trzeba to sprawdzić samemu, nie? Trzymajcie kciuki, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał i lecimy z tematem. Jarek, walnę takiego suma z 1,5 metra, sobie podbierzesz, co? Jest! Ole garbus, chodź tu! Szybko! 40 parę, szybko! 40 parę! Dawaj podbierak! Junior, Zobacz, jaki wielki. pięknie. To co, idziemy dalej, czy Ciekawe, czy masz 40. teraz mówię. Ja pierdzielę, jaki garb. Zobaczcie. Myślę, że ma długi. Patrzcie na to. Coś mu się stało kiedyś. O, dziwnie wygląda, nie? Jakiś taki mutant. Zobaczcie. Ale wszystko wygojone, ładnie. No i je. Tak, no to jest ryba 4... Nie złowiłem w życiu tak zdeformowanej ryby. Masakra. No aż dużo przeszła. Nie złowiłeś nigdy takiej ryby. Ona ma tak łeb zdeformowany, zaraz zobaczysz. Co tu się stało? A to jest normalnie wygojone. Jakaś mewa, czy coś? A widzisz, że to jest wygojone, nie? No. To jest normalnie wygojone. Super. Masakra, ale on jest, no może być duży. Zobaczcie. 37 i pół. Będziemy go męczyć, zobaczcie. Kurczę, zajebiście, naprawdę. Piękna sprawa. Jakie kolory to ma, masakra. Brzydzę tam się ciebie dotykać w tym. w tą dziurę na łbie. Ty, ale wiesz co? Może ich tu jest więcej. Ja mam pływający podbierak. Dobra, no zobaczcie, on tam jest, jakby sam odpłynął, to najwyżej odpłynie i tyle, no. Nic nie zrobię. Ale fajnie zebrał z dna. Pięknie. Czy idę sobie zajarać, nie? No idę palić. Dobra,
przerwie na fajkę. Do takiego okonia to trzeba przepalić. On tam sobie pływa w podbieraku i odpoczywa, bo ta jego głowa to nie wyglądało dobrze. Przez zagojone. O, jest! A to szczupak. Kurczę, widzicie, tak to jest. Słoneczko tylko wyszło i się wszystko budzi do życia, no. Ale zaczepiony za skórkę. Dobra. No jego to tam już oczywiście. Myślę, że ten okoń mógłby sobie nawet tam chapsnąć go. Kurczaki, no 2 ryby już? Jestem ciekawy, ile prawdy jest z tym odprowadzaniem tego stada, co? Dobra, słuchajcie, on tam już trochę sobie w tym podbieraku posiedział. Zdołowiłem szczupaka, to miał jedno branie, także gdyby tu było jakieś stado, to myślę, żeby coś już brało, więc pan bez 1/3 głowy, myślę, może być wypuszczony do wody. Yo! Nie wiem, czy coś się nagrało. Strasznie był niechętny do współpracy podczas wypuszczania, ale chyba było dobrze. O, stary! O, stary! Co? No nie! Widziałeś to? To jest taka dziura po jajca, jak nie lepiej. Ja wpadłem w to nogą. Dzień dobry, biorą? Biorą? Dobra, ludziska, przemieścimy się kawałek. Już tutaj nie wiem, ile tu stoimy, ale myślę, że no z godziny może i nawet. Za dużo się nie wydarzyło, znaczy za dużo, no wydarzyło się, no. Taki okspich, o to mi chodzi. Ale myślę, że możemy, zobaczcie, ktoś jeszcze trzeba tutaj siedzieć przez takie coś. Można oczywiście wszystko tu pogubić, łącznie z podbierakiem. Kurde, tamtędy. Masakra. O tak, dobra. Tu jest takie nawet przejście. Branie tego pierwszego było takie dosyć, kurczę, fajne, no. Nie było to jakieś takie delikatne trącenie, że musiałem się domyślać, że czy to w ogóle branie było, czy co to w ogóle było. To było branie, no, normalne branie. Co mi się wydaje, to mi się wydaje, że w nocy było dosyć zimno. -3 stopnie, no to jest zimno. I trzeba chyba szukać miejsca z jakimś słońcem. Myślę, że to słońce może dosyć szybko tą wodę ogrzewać. I myślę, że może być potrzebne tym rybom, żeby żreć. Chociaż trochę się obudzić z tego snu. O Jezu, co tu te bobry zrobiły? Masakra! Jakby jesteśmy w miejscu, gdzie tego szczupaka i tego małego, drobnego szczupaka jest dosyć sporo. Więc one będą się trafiać, to jakby według mnie to jest nieuniknione. Przyłów szczupaka jest nieunikniony. Pomimo tego ja stosuję fluorokarbon. Woda jest bardzo czysta. I myślę, że na te takie już wiecie, leniwe, ospałe, nabite oksy. Boże, jaki mam głos. Nabite oksy. Stalka nie będzie dobra. No chyba, że będą w gazie, będą bić we wszystko, ale to ja bym się nie spodziewał, że one będą biły we wszystko. Boże. Że one będą biły we wszystko na koniec marca. Tu raczej trzeba delikatnie, powoli, subtelnie. No i też myślę, że
jakby jestem w stanie uniknąć tych przyłowów taką właśnie gumą typu wasabi, czyli taką gumą troszeczkę robaczkowatą. Mam też w plecaku kanibale i pewnie potem je użyję, ale no myślę, że kanibal może się równać no dużo przyłowów właśnie szczupakowych. Tomek chyba ma coś właśnie takiego kanibalowatego. No i przełowił już drugiego szczupaka. Ode mnie póki co. Się nie wtrącają do mnie. Przełowiłem tylko jednego niedużego szczupaka. No i jednego bardzo fajnego konia. Cieszę się naprawdę. Może nie słychać tego w moim zoranym chorobą głosie, ale cieszę się. Cieszę się i myślę, że z biegiem dnia im tego słońca będzie więcej i to ten zbiornik się ukryje cały słońcem. To może być tylko lepiej. A jak to się stało, że ja tu mam brodę? O, pierdziele, no dobra. Będzie wiązanko, także zaraz wracam. Dobra widzowie, powracam już po krótkiej przerwie. Miałem brodę. Trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Nie wiem od czego miałem tę brodę. To się, szczerze mówiąc, rzadko mi się te brody przytrafiają. Ale myślę, że to jest kwestia po prostu bardzo lekkiej przynęty. Gdzieś tam niedokładnego zwinięcia. No i problem gotowy, no ale czy to taki problem? O, ale te bobry po prostu zrobiły spustoszenie. Ja kojarzę to miejsce. A, w końcu o nim powiedziałem. No ja jestem na terenie Nowej Holandii. Ci, co mnie gdzieś tam znają, to wiedzą, że swego czasu kiedyś organizowałem tu zawody wędkarskie. Kilka razy i wiele edycji. No i mówię, że darzę naprawdę sporym sentymentem tą wodę. Łowiłem tu wiele razy. No by the way, ja stąd miałem swoją pierwszą jakąś taką poważniejszą życiówkę, która... Znaczy inaczej, ją mam stąd. Stąd mam życiówkę, jeżeli chodzi o w ogóle długość i masę ryby, bo wyciągnąłem tu kiedyś z brzegu suma, który mierzył 1,83 m bodajże centymetry i ważył 30 chyba 3 albo 35 kg. Także potężna ryba i to jeszcze pamiętam, to był przyłów na delikatną wędkę, gdzieś tam chyba do 10 albo 12 gramów na kanibala 8 cm bodajże. I tam walczyłem z nim chyba z 2 godziny i udało się go jakimś fartem wyciągnąć. A z takich powiedzmy normalniejszych ryb, nie w przyłowie, no to stąd mam szczupaka największego, 97 cm i ja tych 97 złowiłem kilka potem, ale stąd była ta moja pierwsza taka 97 i ten 97 cm to jakby prześladował mnie mój ten rekord przez wiele lat, przez 5, 6, chyba 7 lat. Aż do zeszłego roku, kiedy z tamtym udało mi się przekroczyć magiczną barierę setki i złowić rybę mierzącą 107 cm. Gdzie w te? Widzieliście to? Przypieprzyło w linie elektryczne. Pewnie powinienem dłużej tu jeszcze to sakole obrzucać, bo wiem, że tu potrafiły wychodzić naprawdę ładne ryby. Tak? Sam nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj z racji tego, że słońce, tu jeszcze trochę trzeba, żeby to słońce wyszło, tak na całą wodę, tu jest najzimniej. Nie wiem, czy nie powinniśmy się i tak po prostu cofać. A jeszcze najlepiej zahaczyć drugą połowę zbiornika, która jest zdecydowanie płytsza. Pamiętajcie, jak podróżujecie takimi ścieżkami, to nie wy jesteście najważniejsi, tylko wasza wędka. Oczywiście podbierak też. Wiecie co, zawsze mówiłem, to samo też przy szczupakach, jak i przy innych rybach. Czekajcie, wyłączę tylko moją magiczną drugą kamerę. Zawsze mówiłem, że zdecydowanie wolę złowić... Słychać?
Zdecydowanie wolę zrobić jedną większą rybę niż kilkadziesiąt mniejszych i generalnie no przecież mam to dzisiaj, więc powinienem być przeszczęśliwy. Mimo tego no powiem Wam, że która to już? 10:04, czyli jesteśmy tu jakieś 1,5 godziny. No niby nie dużo, ale już bym coś złapał fajniejszego. Już bym złapał jakąś kolejną rybę, żeby troszeczkę mnie naładowała. Tu jeszcze wtrącę taką jedną rzecz, bo wiecie, że ja lubię, czy wiecie, może się zabrzmiało, ale lubię jakby przechowywać też materiały takie nieudane z wypraw i w ostatnim vlogu mówiłem, że powtórzę jeszcze raz betony i je powtórzyłem z różnymi efektami, ale zobaczcie teraz co udało mi się złowić tamtego dnia. Ale naprawdę tak wiało mocno, ostro i tak pochmurnie było strasznie. O, jest. Widzisz, ponarzekać wystarczy. O, jest okoń w trakcie gadki, no ale to nie okoń. Jezusie. Sandaczyk. Myślałem, że okoń. To nie okoń, to sandaczyk. Dobra, nie chce mi się go podbierakiem podbierać, szczerze mówiąc. Dam go radę na windę. No jak się postaram, to dam. Upsa. Jakby to był okoń, to byłby fajowski. No tak, jest to malutki sandaczyk. Malutki sandaczyku. Spadaj. Jest coś w końcu. Sandaczek czy okonek? K***ać. Byłem przeszczęśliwy, że okoń. No sandaczek i to. No, także hello. Zobaczcie, przed chwilą zmieniłem przynętę. Masakra, ile tam tego weszło. To są wszystko malutkie sandaczyki niestety. No, ciekawe, czy to jest okoń, czy to jest sandaczyk znowu. Podejdziemy do podbieraka w razie W. Nie no, sandacz, no mać. Tam taki, ciężko mi go będzie podebrać. No, puścił, dobra. No i to było na tyle. Okoni nie było, były same sandacze, ale jeden fajny mi spadł. Mamy końcówkę marca, więc te ryby mogą już być w tarle. I to, że brały tydzień temu, jest na czas, że dzisiaj będą brały. No a zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Trzymajcie jeszcze kciuki. No i w końcu zapada decyzja o zmianie miejsca. No i tak, chodziliśmy, rzucaliśmy, chodziliśmy, rzucaliśmy, aż w końcu na coś trafiliśmy. Ciekawe, co mi się te małe okonie tu. To też jest sporo drobnego okonia. Takiego wiecie, 20 cm. Powiedzmy 20 cm. Gdzie on jest? Jest ryba. Ryba, 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 ryba. Okoń, 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 okoń. Uaa! Czyli to jednak było branie. O, się Tomek denerwuje. Jezu, zobacz, jaki jest tłusty, nie? Zobaczcie.
Ale nafutrowana ryba. Nieduża, ale napchana potwornie. Idziemy pokazać Tomkowi, jak wygląda okoń. Czekajcie, tu jeszcze pokażę. O. Tomek, tak wygląda okoń. Tak wygląda okoń. A tak wyglądają zęby po tym, co... No. Zazwyczaj. Nice. Ale jaki ten, nie? No. Grubasek. Dobra. I... Kurde, ja nie wiem, co mam z nim zrobić, ale chyba go wypuszczę. Czy wrzucić go do podbieraka? Nie no, wrzucę go do podbieraka, bo... Zaraz się okaże, że jest ich tu więcej i co, i będzie kupa. No, także myślę, że chyba plan taki minimalny dnia. Czy w ogóle ja no to jakby no miałem nadzieję gdzieś tam na jakiegoś powiedzmy większego konia, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to co już powiedziałem kilka razy, jest połowa marca, druga połowa marca. Pogoda wariuje, bo po nocach jest po minus 3, 4, 5, w dzień jest plus 11. Ja wiem, że to konie, no wiecie, no marzec już jest czas na to, żeby ta ryba już poszła w taro tak naprawdę. Myślę, że rok temu o tej porze to ona już się tarła. Więc pomimo tego, że miałem nadzieję na to, że dziabnę jakiegoś większego oksa i to się udało i fajnie, to z drugiej strony też jakby miałem z tyłu głowy to, że jest to druga połowa marca i tak naprawdę mogę nic nie złowić. Więc jak jeszcze teraz dołowiłem drugiego okonia i to też fajnego okonia, no to nie była ryba 37,5 jak tamta, ale również fajna ryba z fajnym takim marcowym brzuchem. Chyba jestem szczęśliwy. Chyba mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Dobra, myślę, że ziomuś tam już sobie odpoczął cudnie i cudaśnie. Ale można będzie go, myślę, wypuścić. Nie wiem, czy to znowu coś było widać, no staram się chociaż, żeby to jakoś wyglądało, no widzieliście okonie, tam coś tam pewnie się nagrało. Ale trzeciego konia chyba puszczę już normalnie. Jest. Aj kurde, zerwał się. Był, no nieduży. Ten był nieduży. Ale był, widziałem go tutaj, zerwał się. No ale nieduży się trafił, to może więcej tu będzie. O! Co ty gadasz? No ale jest pierwszy, Tomasz. Aj kurczę, szczerze myślałem, że jak te mniejsze zaczęły tu działać, to będą działać, ale nie. Przestały działać. Trochę się łezka wokół kręci. Kurczę. Jak oglądają te osoby, które brały udział w moich zawodach, to dajcie jakiś komentarz tam pod spodem, że braliście udział w żuławskiej lidze spinningowej albo w Fishing Avengers Challenge. Zobaczymy, no może kurde, to jeszcze coś kiedyś zrobimy, co? Ten tu kanałek, z którego teraz doszliśmy, jest płytszy znacznie. Mówię tego i tak, że to wszystko jest płytkie, ale ta strona jest płytsza od tej strony, no od tamtej strony co byliśmy. Dlatego trzeba tutaj chyba troszeczkę pokombinować, gdyż ta przynęta bardzo szybko czepia jakieś ziele. Gdy czepnie jakieś ziele, no to nie pracuje. Zakładamy kanibala, myślę, że pojawią się teraz no niestety małe szczupaczki, ale taki kanibal powinien zdecydowanie rzadziej zbierać z dna zielsko. Tomek, masz kamerę?
Orzeł lata. To jest orzeł. Biały ogon. No. Jest orzeł. O, 15 razy maksymalnie. Jest orzeł. Masakra. Ładnie, pięknie. Nasz polski orzeł. A, wiosna. Wszystko się budzi do życia. Teraz jakąś pszczółkę. Pszczółkę nie. Osę chyba jakąś widziałem. Dużo much, owadów. Zapewne również dużo kleszczy stąd. Mój taki outfit nie inny. Czyli spodnie buty. Kurczę, powiem wam, że myślałem, że założę kanibala i na cwaniaczka będę sobie tutaj ciągał i nic nie będę haczył. I będzie fajnie i przyjemnie i tak dalej. A to dupa. Dużo rzeczy ściąga kanibalek, więc chyba będzie, nie wiem czy nie więcej jeszcze. Jak tam to wasabi. Zaraz będzie powrót do wasabi. No, powrót do wasabi, zobaczcie. Również ściąga. Tomek pół dnia przełowił na podobne przynęty, bez efektów. O, czy bez efektów? No oprócz szczypaków oczywiście, no ale szczypaków to mi się nie chce łowić dzisiaj. Więc myślę, że po prostu no, będę rzucał z nadzieją, że znajdę takie miejsce i będzie można spokojnie sobie tym wasabim to obrzucać. No, standardowo oczywiście kamera wyłączona. O! Tomek! Słuchajcie, no to mój jest tam nie wiem, drugi mały szczupak. Tomek tu był i mówił, że on już takich malutkich szczupaczków to złowił sporo. O. Nara. Ale branie było cudo. Wiecie jak to jest, pomimo tego, że macie świadomość, że jest tutaj dużo małego szczupaka i drobnego, tego wiecie, takiego i takiego, co widzieliście wcześniej. Tomek takich szczupaków złowił chyba z 10, jak nie lepiej. To przy każdym takim mocniejszym braniu, bo ten okoń, ten pierwszy, ja sobie musiał przypomnieć, ale to było normalne. Ale to było normalne branie. Takie mocne branie. Więc jak się łowi ze świadomością, że są tu duże okonie. Ja pamiętam jak robiłem zawody, to chyba największy okon w trakcie zawodów, jaki padł miał 40, chyba 7,5 cm, coś takiego. Czy 46 albo 7, wiem, że był duży. Takich okoni 40 plus, no to trochę tam na tych zawodach padało. Więc przy każdym takim mocniejszym braniu i zacięciu, no tą chwilę taką, dopóki tej ryby się nie zobaczy, to jest, no powiem wam, dobra, naprawdę dobra adrenalina. I tylko myślicie sobie, czy to jest to, czy to jest po prostu kolejny nieduży szczupak. Ja już dzisiaj trafiłem jednego tego, którego chciałem, bez czwórki z przodu, ale blisko. Zobaczymy, no kurczę, może jeszcze coś, jakiś jeden. Tomek jeszcze chce wrócić tam na sam początek, gdzie zaczynaliśmy, 17:45. Myślę, że można to zrobić i po prostu tam już postać sobie mniej więcej do końca, ale mówiłem mu, że no jak jest tutaj po tej stronie tak daleko zaszliśmy, to warto tutaj obrzucać to takie jeszcze, to takie jeszcze rozwidlenie, gdzie to ten rów, no na to nie jest rzeka, no. Jeden z tych kanalików po prostu się rozgałęzia na prawo, prosto, lewo. I to jest zawsze było w porządku miejsce. Tam sobie rzuć kilka razy, jak nic nie wyjdzie, to się cofamy tam. Ty mówisz tam, gdzie zrobiłem tego 38,5, tak? Tam chcesz się cofnąć? Ty chcesz się cofnąć tam, gdzie zrobiłem tego dużego? Tak. No. I tam postać jeszcze trochę, zobaczysz, czy coś, jakaś aktywność się narodzi.
Branie było i to było branie łokoniowe. Także jak widzicie, powrót do korzeni, ale już 12:36, więc nie wiem jak Tomek, ale pewnie niedługo będę spadał. Myślałem, że więcej. 6000 kroków tylko? Dobre i to no. 6000 kroków w domu nie zrobię, nie? Ale powiem Ci, że ta pierwsza ryba, ona dosyć szybko padła i tak mnie dobrze nastawiła do dzisiejszego dnia. O, jest! Kurczaki, miałem włączoną kamerę, nawet nie wiedziałem, coś mnie tu jeszcze dzisiaj czeka. Ale miałem takie jedno branie i mówiłem do Tomka, mówię, że to chyba jest okoń, nie? No, zobaczcie, taki kurde nie za ten. Nie za duży, nie za mały. No, fajnie. Hopsa! O! Także tu przed chwilą mówiłem właśnie Tomkowi, że coś w tym miejscu tu musi być. No. Nie bez powodu. Obeszli to tą stronę jakby zbiornika praktycznie całą. I nie bez powodu się tutaj człowiek wrócił i jedno jakieś branie, potem jakiś okoń. Tutaj ten Tomek też miał jakieś branie, domniemane być może okonia. Potem było już szczupaka, także ja tak jak mówiłem gdzieś na początku, że jakby to miejsce tutaj, to konkretnie kojarzy mi się najlepiej z tego zbiornika. Tak podtrzymuję chyba, no. Tak podtrzymuję. To z drugiej strony wiecie, no stać cały czas w jednym miejscu, to też potrafi być nudne. Bardziej, że te ryby one nie biorą jakoś fenomenalnie. Prawda, jak już biorą, to czuć to branie. Ale chodzi mi o to, że pod kątem jakby ilościowym, no tych brań nie ma dzisiaj sporo. Mam nadzieję, że mój głos z zapchanym nosem nie jest jakiś straszny i przerażający i będzie dało się jakoś tego słuchać. A jeżeli chodzi o dalsze plany, no bo to tak już zbliżamy się do końca vloga. A myślę, że jutro, ponieważ w przyszłym tygodniu, nie wiem kiedy to się pojawi na YouTubie, czy już przed, ale wybieram się w okolicy Gliwic na Dzierżonodurze z Prestonem, z Adamem, żeby nagrywać film dla Prestona i na Sunubajsa też. I tam w tym właśnie tygodniu będę miał nie za dużo czasu na prywatne ryby, więc myślę jeszcze poważnie nad tym, żeby po prostu jechać jutro. Dziś jest czwartek, jutro piątek, też w porządku pogoda, kilkanaście stopni na plusie i myślę o tym, żeby gdzieś jutro jechać, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Troszeczkę jestem wyautowany tym okresem ochronnym o konia. Wiem, że dużo osób tego konia umie w regionie łowi, umie w PZW łowi i na wodach, gdzie jest ten okres ochronny. Jakby nic do tego nie mam, sprawa indywidualna. Ja tego robić nie będę. Więc myślę, że uderzę gdzieś na wody morskie, najprawdopodobniej na przekop Mierzei Wiślanej. I tam postaram się chwycić jakiegoś sandacza. Teraz wam coś pokażę tutaj. Po wypuszczeniu tego dużego konia wpadłem w to. To w ogóle było zakryte, tego nie było widać, nie? Jak to wpadłem, to moja noga tak głęboko wpadła, że nie dotykała dalej dna, a ja już jajkami dotykałem ziemi, nie? Przerażająca dziura. I słuchajcie, jeżeli się będą pojawiać pytania, czy tu można łowić, czy jak kupić pozwolenie na Holandię i tak dalej, to ja nie mam żadnego pojęcia. Jak ktoś bardzo będzie chciał, to myślę, że będę mógł podać numer do Łukasza i ewentualnie się z Łukaszem będzie dogadywać, czy tu można łowić, czy nie. No, ja gdzieś tam myślę, że zresztą rozmawiam z Łukaszem, który też się tym terenem opiekuje, mówi, że bez problemu mogę przyjechać z Tomkiem i połowić. No ale powiem tak szczerze, że chyba bym się obraził, gdybym usłyszał, że nie, no to za te wszystkie zasługi, zawody i tak dalej. Zresztą kiedyś to było zarejestrowane jako łowisko, które ja prowadziłem wraz z kolegami, więc no obraziłbym się, gdybym nie mógł tutaj łowić raz na jakiś czas. Także dzięki Łukasz i czy ja tu wrócę? Kurde, nie wiem, no w maju jest tyle ciekawych wód w okolicy, że nie wiem, czy mnie to będzie jakoś tak bardzo pchało, żeby jakoś tutaj, że jakieś wiadomo okropne parcie, żeby tutaj przyjechać.
No zobaczymy, no. Pewno chciałbym tu z Bellyboata przyjechać, bo to jest fajna woda na Bellyboata. Bellyboat myślę, że tak. Myślę, że mógłbym tu na Bellyboata przyjechać. Dobrze brały kilka dni temu. To jest jakieś takie w miarę potwierdzone info od Łukasza. Wysyłał zdjęcia z weekendu. Dzisiaj jest czwartek. I w sobotę połowy pięknie, naprawdę pięknie. Grubych, pięknych, dużych, w super ilościach. Dlatego stwierdziłem, dobra, no w czwartek będę miał chwilę wolnego, to jadę. Znaczy miałem też wcześniej chwilę wolnego, ale byłem chory, było trochę zimno, więc dzisiaj też jakby, nie wiem, wiało, padało i było koło zera, to byście mi to raczej nie zobaczyli, bo to zdrowie dla mnie jest dosyć ważne. Przy tak ładnej pogodzie stwierdziłem, że nie jestem w stanie się zaziębić. I mówię do Tomka, słuchaj, tu masz zdjęcia, zobacz. Myślę, że można podjechać, tak? Szczególnie teraz przez okres ochronny i tak dalej. Mówię, warto chyba zahaczyć to miejsce jeszcze teraz. No dobra, myślę, że to powoli, nawet nie powoli, to po prostu czas kończyć dzisiejszą zabawę. Powiem wam tak, pod kątem ilościowym może jestem lekko zawiedziony, ale z drugiej strony jak sobie tak pomyślę, to co mówię na początku, jechałem tu z taką myślą, że mogę nic nie złapać, no bo to w końcu druga połowa marca i te ryby już mogą być w tarle. Zresztą one wyglądają jakby zaraz miały iść do tarła, więc cholera wie, czy 70% z nich nie jest w tym tarle. Nochal mam tak zapchany, głos zryty, ale jestem już zdrowy, więc spokojnie. No i wisienka na torcie, szkoda mi chyba, że na samym początku, bo to jednak no tak jakby, no wiecie, jakbyście dostali to na koniec, to by smakowało może trochę lepiej, ale ryba i tak cudna, 37,5 cm, po 40 cm, dziwna, bo z dziurą w głowie, więc myślę, że zapamiętam ją na długo. No i co, jeżeli odcinek wam się podobał, to pamiętajcie zostawić suba, łapkę, skomentujcie, będzie miło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.